Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj zrobimy najefektywniejszego steka z najdroższą kością świata, czyli tomahawka. Zrobimy go średniokrwistego, czyli medium rare 50-55 stopni. Porównamy go z królową polskich grilli, czyli karkóweczką. Zrobimy ją do bezpiecznych tak 65-70 stopni. A jak porównanie, no to tylko sól, pieprz i mięso. Czy karkówka jest w stanie dorównać stekowi? A może go pokonać? Nie mogę się doczekać. Zaczynajmy. Mamy dwa piękne kawałki mięsa, wołowina kilo 200, karkówka 70 deko, porządnie posolone poleżały sobie w lodówce, wołowina 72 godziny, karkówka 24 godziny. Tu trochę jakość uciekła, ale myślę, że to nie jest duży problem. Przed grillowaniem smaruję olejem i karkówkę i wołowinę tak samo. Wiem, że są różne szkoły, ja smaruję i dobrze się z tym czuję. Nie bójcie się takich drogich kawałków mięsa, wystarczy wbić termometr i poczekać do odpowiedniej temperatury i go ściągnąć, więc nie jest to jakaś duża filozofia. Grill rozgrzewamy jak najmocniej. Na początku spiekamy z dwóch stron porządnie. Potem wyłączam środkowe palniki, mięso przekładam na górną półkę, żeby sobie powoli dochodziło z wbitym termometrem. Podkładam zrębki wędzarnicze, żeby dodać jak najwięcej aromatu. No i tutaj to już się prezentuje pięknie. Karkówkę robimy do 68 stopni, 70, a steka ściągamy przy 50 stopniach. Miałem trochę problemów z temperaturą, bo na dworze bardzo zimno było. Wołowina już była dobra, karkówka jeszcze nie, więc ją dosmażałem na dole. Steku możemy sobie jeszcze opiec boki, żeby ładniej się prezentował. Mięso ściągamy, żeby sobie odpoczęło z około 20 minut, bo to grube kawałki. Ale wygląda zacnie. Perfect. Jedyne czego nam trzeba jeszcze to grubo zmielona sól i grubo zmielony pieprz. Nie wiem jak wy, ale ja jestem już głodny. Zapraszam do stołu. To zaczynamy test. Witam moich gości, Dobry, najlepszych testerów w Polsce. witam was bardzo serdecznie. Mamy dwa kotlety. Przepraszam, to nie ten odcinek. No nie będę. Nagrywamy na żywo. Słuchaj, możemy to nazywać kotletami też. Kotlet. Dobra, mamy dwa steki, jeden zrobiony z karkówki, drugi tomahawk steak, król steków. Teraz sobie sprawdzimy, czy karkówka jest w stanie w ogóle dorównać takiemu stekowi. No i sprawdźmy to. Smacznego. Ty już wystartowałeś? Ja lubię tłuszczyk. Już widać jak się go kroi. Dobra, Jaki jest delikatny. spróbujmy. Dobry, soczysty. Jezu, genialny. Ale fajne. Ja, dobra, spróbujmy karkówki. Trzeba, że pierwszy raz tomahawkajem. Tomahawk to jest ribeye z kością. Jeszcze jak ta kość jest taka przycięta trochę, to jest cowboy steak. Cowboy baby. Karkóweczka jest podsuszona. Nie, fajna jest. Wiadomo, że karkówka będzie bardziej sucha, bo nie może być taka sama, bo jednak tych stopni tam było o 20 więcej w niej. Ale jest miękka, dobrze się gryzie. Karkówka jest specjalna. Już przebaj, że to jest świnka, to jest krowa, to jest Demon. kawał porządnego mięsa. Mam na myśli oczywiście wołowinę. No to jest karkówka. No. Generalnie no to jest kawałek świnki. No nic nadzwyczajnego tutaj nie ma. Świnkę też można zrobić super, jest pyszna. Chodziło o takie porównanie gołego mięsa, pieprz, sól i mięso. I po prostu świnia wymaga większej trochę inwencji twórczej.
Trzeba trochę w nią więcej włożyć, żeby ona była majeranek, czosnek, no wiesz, milion sposobów, ale... Tak, bo z tego wołowy właściwie Ale nie odnosząc się do samego przypraw smaku nie mięsa, potrzebuje. to po prostu no ta wołowina jest bez porównania, tak? Jest mega soczysta przede wszystkim. Spróbujcie sobie. Z grilla to dawno tak dobrej karkówki nie jadłem, bo wszyscy zawsze te placki... Też uważam, że dużo lepsza jest zrobiona gruba, dłużej, Tak jest. właśnie w low and slow i wtedy można ją zrobić soczystą, smaczną. Tylko fajnie było ją na przykład zapeklować wcześniej, żeby ona dłużej postała. Nie robiłem tego, bo robiłem to tak samo jak steka, nie po prostu. Jak ten tłuszcz? Powiem wam, że w połączeniu z tym tłuszczem, No. tak naprawdę to mięso to dostaje jeszcze kopa totalnego. Taki już katalizator. Jak zawsze. No pomyśl jaki by był kobiesz, jakby to polać masełkiem. Nie. Próbowałem karkówki, nie chcę już dalej jeść. Mam to samo, bo najchętniej to bym ją teraz sobie zamoczył w jakimś sosiku, w musztardce. No, dokładnie. Samo w Byłaby sobie chyba, mięso nie? po prostu no, nie daje frajdy. Ta wołowina, no to jest sztos. Nie ma porównania żadnego. Ale uważam, że takim sposobem zrobiona karkówka naprawdę bije wszystko. Mimo wszystko, że jest gorsza od tego Tak, steka, to tak. jest fajna zrobić ją jak steka. No. Tak jest. Aczkolwiek uważam, że karkówka w plastrach zrobiona dobrze na grillu jest lepsza. No nie. Bo to jest suchawe lekko. Ale do tego jest jakiś sosik, zawsze jakaś sałatka jeszcze, że to jest suche. Mało w nim jest soku. Ja nie twierdzę, że jest suche, ale jest mało soczyste. To ja też tak uważam. Położona na szybko na grillu, cyk, Mhm. cyk z jednej, z drugiej strony, jak ten tłuszcz się tylko lekko, wiesz, zagrzeje i w ogóle jest soczysta i pyszna. A tutaj to się zrobił taki schab pieczony. To Poza pewnie tym, tak, no. Jak jesz bez tego przerostu żadnego, to tak, ale jak masz ten tłuszczyk, przy Tak tłuszczyku jest zajebista. No. Aby tu było tego tłuszczu gdzieś trochę, jest fajna, naprawdę. praktycznie to jest inna rozmowa. Tam, gdzie są te przerosty, jest tłuszczyk, to jest kompletnie inny smak. Cofam swoją opinię na temat karczku, bo teraz mam ten karp bardziej przerastawy. Macie szczęście. Przestraszyli się po prostu. No, ale teraz to Mhm. jest to. Zresztą ja w ogóle jestem zwolennikiem wieprzowinki, także w tym momencie musiałbym się zastanowić co lepsze. Problem jest taki, że w Polsce dopiero ta kultura jedzenia wołowiny wchodzi. Szczególnie to widać po mięsnych. No właśnie. Jest rolada pieczeniowe. Gdzie krowa ma roladowe, nie wiem. A gdzie jest gulaszowe? Teraz jeszcze. I to najlepsze. Później zostało. Do filmu na wieczór. Nie był to najlepszy kawałek. Najlepsza jest ta część, jak jest cały tomahawk i ta końcówka tutaj. Ale to jest chyba z tej końcówki, ten kawałek. O, to może być. No, może być, bo to jest bardzo soczyste. O Jezu, przecież to było mistrzostwo jakieś. To jest jeszcze 2 razy bardziej soczyste i miękkie. No. I wniosek jaki jest? 90% tego, czy ten stek będzie naprawdę pyszny, zależy Od kucharza. od jakości mięsa. Ktoś może well done lubić, ktoś rare, a ktoś medium. Tak generalnie, panowie, to mówimy tak o mocnym, średnim i lekkim stopniu wysmażenia. Co może Magda Gessler gadać, my rozmawiamy po ludzku. Widzę napis na sklepie Rzeźnik Shop, to mnie się śmiać chce. No. Patrzcie to. No. O, schowało się coś. Kawałek tatara. Dobra, bo mi się taśma kończy. Było pysznie, przechodzimy do testu. Jakiego testu? Test to już zrobiliśmy. Było pysznie, przechodzimy do oceniania. Będziemy oceniać w 3 kategoriach: smak, soczystość, tekstura. Więc zaczynamy od tekstury. Tekstura wołowiny. Ciach. Czyli teraz tekstura karczku. Ale no to zależy od kawałka. To Tak mi jak był smakowało. podzielony ten karczek od tego suchego bardziej do tego bardziej przerastawego. Soczystość wołowiny. Ja oczekuję więcej. Pastwiską może ukryć jakąś krowę w nogę. Soczystość karczku. Ale no... Ja dałem 8. Oceniamy ogólnie smak wołowiny. Smak karkówki. Więc. Chodzi też o zestawienie ceny do smaku, bo jednak karkówka jest tańsza 7 razy od tego kawałka mięsa, więc no tego nie ma co oceniać. To po prostu zróbcie sobie w domu i sami ocencie, czy naprawdę warto wydać tyle pieniędzy na taką wołowinę. Na pewno fajnie od czasu do czasu, a czy tak samo często jak karkówkę na grillu, to sprawdźcie to. Na pewno trzeba tego spróbować przynajmniej raz w życiu. Subskrybujcie, wspierajcie ten kanał i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Dzięki. Pozdrawiamy, cześć. Myślicie, że ten byk wiedział, że wystąpi na YouTubie? Tylko jedno prawidłowe podejście tu jest tak naprawdę prezentowane. Konrad śniadania mi zabronił jeść, a teraz mnie tu trzyma. A teraz Generalnie w Pustym ten baniakiem. program po prostu przed zjeść. No bo głodny jestem, no co?
Ja muszę je wysunąć trochę, bo ja potem zniknę. Aha, bo ja myślałem, że ty masz tremę, a ty po prostu czytasz. Grzesiu składa litery. O czym to było? Też chodzi o to, że Tymianku świeżego te tego kartki rywalizacji. zazwyczaj z grilla lądują kupione gotowe gdzieś w folii z A nie, biedronki. nie, to może ktoś tak robi. Ja, ale na chyba pewno ty. nikt. No ale to większość, To chyba ty. większość działkowiczów tak robi, że Ja się robię, pierniczy, ja go kroję kupuje. Czy my się karczy, porównujemy z lekko działkowiczami? Nie rozbijam, Nie obrażę ich, bo to jest, sam to jest doprawiam. Dajcie szklankę, dajcie szklanki. to jest duża Ja kasa. zawsze dzień wcześniej doprawiam w pojemniku, stoi dopiero Ja smażę. A takie, a co ty mi tu Dobra, chcesz? no nie ma czasu. A powiem tak już za kulisami, powiesz nam ile ten tomahawk kosztował? 170 zł. Magda cię zabije. Za ten kość. Magda cię zabije, jak to zobaczy. A on kurwa od 2 lat pilota nie ma i auta nie ma. To są kpiny, no. Każdy ma w życiu priorytety jakieś, nie? Ten kawałek mięsa kosztował 170, a ten kawałek karkówki, co tu mieliśmy, kosztował około 18 zł. No to proszę. Panie Jarku, bo ja mam procedurę. Kwiatek, A ja krzesło. A ten Co ja mogłem dopowiedzieć też, nie? Ale to nieważne, dobra.